Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Opowiem w nim o wcięciach akapitowych i o sposobach odróżniania od siebie akapitów, nie tylko za pomocą wcięcia. Wcięcie akapitowe to jest taka właściwość akapitu, która powoduje, że pierwszy wiersz całego akapitu zostanie odsunięty od krawędzi kolumny o jakąś wielkość. To wcięcie akapitowe ma odróżnić akapity od siebie. Teraz pozostaje kwestia wielkości wcięcia. Ja mogę posiłkować się albo stopniem pisma w wyznaczaniu tego wcięcia, albo interlinią. I jeśli mój stopień pisma wynosi 10 punktów, mogę tutaj jako wcięcie akapitowe wybrać właśnie 10 punktów, taką wielkość. Ale mogę również dostosować wielkość wcięcia do mojej interlinii tekstu, która wynosi, sprawdźmy w preferencjach i w siatkach, 14173 punkty. Ta wielkość konkretna, czyli z miejscami po przecinku, została wyznaczona na podstawie ilości wierszy, jaka jest w kolumnie. Wierszy jest 31 i żeby dobrze wyznaczyć naszą interlinię, opierając się na zasadzie ciągu Fibonacciego w doborze marginesów, musiałam nieco powiększyć naszą interlinię. Nasz ciąg Fibonacciego to jest 2, 3, 5, 8. Za jednostkę wybrałam 5 mm. 2, 3, 5, 8 to są proporcje marginesów, czyli mój margines wewnętrzny wynosi 2 razy 5, czyli 10 mm, górny 3 razy 5, czyli 15, 5 razy 5, czyli 25 i 5 razy 8, czyli 40. Tak wyznaczyłam nasz cały layout. Jeśli chciałabym moje wcięcie wyznaczyć na podstawie wartości interlinii, muszę tę wartość sprawdzić w siatkach i to jest 14173 punkta. Ja to sobie skopiuję i wkleję tutaj jako punkty i wyjdzie 5 mm. Ja mogę wyróżniać akapity jeszcze w inny sposób, ale zanim opowiem o tym innym sposobie, ostyluję ten akapit stylem z wcięciem i kilka pozostałych również. W ten sposób widzę, że to wcięcie jest znaczące, nie wygląda jak błąd projektu, tylko rzeczywiście widać odróżnienie akapitów od siebie bardzo wyraźne. My musimy właśnie starać się, by ono było wyraźne, czytelne. Jeśli ja bym tutaj wybrała małe wcięcie, na przykład 2 mm, można by to potraktować jako błąd projektu. Jeszcze jest jedna ważna sprawa, mianowicie jeśli mamy w dziele tytuł i pierwszy akapit znajduje się pod tym tytułem, to tego akapitu nie warto jest wyróżniać, dlatego że on jest już wyróżniony przez sam tytuł. Sam tytuł opisuje pierwszy akapit. W związku z tym kolejne akapity powinny mieć wcięcie, jeśli taki projekt wybierzemy, lub jakiś inny wyróżnik, co może być w zastępstwie takiego wcięcia wybrane. Mianowicie ja mogę oddzielić akapity od siebie ślepym wierszem. Tylko oddzielenie w ten sposób akapitów od siebie jest możliwe, jeśli nie stawiamy na oszczędność, jeśli chodzi o ilość stron, no bo jest to jednak spora przerwa i starajmy się taką przerwę wprowadzać w akapitach długich, a nie krótkich. Wtedy tekst wygląda bardzo ładnie. Kolejnym sposobem na wyróżnianie akapitów oprócz wcięcia i ślepego wiersza jest zastosowanie jakiegoś symbolu, który by oddzielał te akapity od siebie, a tekst układałby się zdanie po zdaniu w ten sposób, ale tutaj warto wstawić znak specjalny i na przykład symbol paragrafu. Oczywiście ręczne uzupełnianie
tekstu tymi symbolami jest bardzo ciężkie, więc my zastosujemy grep. Zaznaczam wszystko, wybieram Ctrl F lub Command F na Macu i tutaj w zakładce tekst mogę wybrać znacznik końca akapitu, czyli End of Paragraph i zamieniam ów znacznik na symbol i wybieram symbol paragrafu, czyli daszek 7. Stosuję to w całym dokumencie i zmieniam wszystko, jest 8 zastąpień, dlatego że mój tekst jest dość krótki. Jest to bardzo szybki sposób na wymianę końca akapitu na jakiś symbol. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne tutoriale.